Witam wszystkich. Są wakacje, poszliśmy sobie w plener. Temat jest również wakacyjny. Dzisiaj zajmiemy się monitorem przenośnym 17 cali. Natomiast nie będzie to recenzja monitora ze sklepu, ale raczej poradnik, jak taki monitor zrobić sobie samemu kilka razy taniej. I o ile małe komputerki są ogólnie dostępne, o tyle przenośne monitory, zwłaszcza większe, są jeszcze bardzo drogie, w granicach 600-800 zł. Jeżeli potrzebujemy taki monitorek tylko kilka razy w roku, to jest pytanie, czy warto wydawać takie pieniądze. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą musimy mieć, jest to matryca. Matryca może to być 14 cali, 15, 17. Zwykle kupuję matrycę używaną, powiedzmy na Allegro, z laptopów jakichś. Czasami są to zupełnie prawie groszowe sprawy. Jak dobrze poszukacie, znajdziecie tanią, dobrą matrycę. Ja tutaj kupiłem sobie matrycę Samsunga. To jest Samsung 17 cali, dlatego że lubię duże matryce, nawet jeżeli mają być tylko mobilne. I tu mamy dokładny symbol tej matrycy LTN 170 WX. I tutaj jeszcze zobaczcie, na tej matrycy są dwa takie wejścia charakterystyczne. Jedno to jest wejście LVDS i drugie, które musi mieć matryca, to jest oczywiście tutaj zasilanie, kabel zasilający. I taka matryca kosztowała mnie 50 zł. Następnym elementem, może jeszcze ważniejszym niż sama matryca, jest elektronika. Jak wiadomo, matryca ma tylko sygnał LVDS, a komputer wymaga portów, wymaga HDMI, DisplayPort, czy tam nawet VGA, i między innymi dlatego jest ta elektronika. I tutaj zobaczcie elektronikę do tej matrycy. Pierwsze pytanie, gdzie taką elektronikę dostać? W zasadzie powiem Wam, że tylko w Chinach. Podam Wam jeszcze tutaj linka oczywiście do AliExpress, do jednego z producentów. Tych producentów jest sporo, możecie szukać na innych portalach. I co jest ważne? Ważne jest, żeby taka elektronika dokładnie była przeznaczona do danego monitora. Czyli jeżeli jest to Samsung o danych symbolach, musimy dostać dokładnie taką samą elektronikę. Inaczej to w ogóle nie będzie nam pracowało. I teraz tak, przyjrzyjmy się dokładnie tej płytce tutaj, jakie ona ma wejścia, wyjścia. Czyli tak, tutaj najważniejsze jest to port HDMI, o to nam głównie chodzi, ale również tak, jest tu port VGA, są wejścia analogowe, czyli jakbyśmy mieli na przykład jakiś, odtwarzacz Blu-raya z wejściami analogowymi, to możemy to wykorzystać. Tu ważna rzecz, jest wyjście słuchawkowe. Jak wiadomo, sygnał HDMI podaje również sygnał dźwiękowy, także możemy sobie wyprowadzić tutaj głośniczek. Następny port, jest to wejście na pendrive'a, czyli możemy sobie odtwarzać jakieś filmy nagrane na pendrive'ie. I tu jeszcze jest takie wejście jakby antenowe. Producent podaje, że jest to do telewizji analogowej, tego nie sprawdzałem. Tu jeszcze na płytce są takie wejścia na głośniczki, można sobie dodatkowo podłączyć. I oczywiście zasilanie. Także tak to mniej więcej wygląda tutaj. Teraz od tej płytki dochodzi kabel, właśnie który montujemy do wejścia LVDS matrycy. To jest ten kabel właśnie sygnałowy i ten standard LVDS jest konwertowany tutaj na HDMI, na te inne porty wszystkie. Następna część tego ustrojstwa jest tak zwana klawiatura, czyli tu są wszystkie przyciski, które służą do sterowania monitorem, czyli tam zasilanie, jasność, kontrast, jakieś różne rzeczy w menu. I oczywiście jeszcze jest jedna płytka, mianowicie coś takiego. Jest to zasilanie już matrycy.
Stąd po prostu bierzemy zasilanie do matrycy. To jest 3 albo 5 V, ponieważ na płytkę dajemy 12 V, natomiast matryca jest zasilana różnie od 3 do 5 V. Ja ją kupiłem dokładnie za 100 zł, jeszcze z takim ustrojstwem, który za chwilę Wam tutaj pokażę. I teraz jeszcze ostatni element tej układanki, mianowicie zasilanie. Zasilacz, co jest bardzo ważne, musi mieć tutaj 12 V. Jeżeli dacie 15 V, no to całość się prawdopodobnie spali. Natomiast jeżeli chodzi o ampery, to jest zwykle tutaj trochę dowolność pewna, od 3 do 5 amperów. I jeszcze druga ważna rzecz, to jest średnica zewnętrzna i wewnętrzna tej wtyczki tutaj. I zwykle no jest to, tu w tym wypadku jest to 2,5 do 5,5 mm. Także jak będziecie szukać zasilacza, musicie odpowiednią wtyczkę mieć, żeby po prostu tutaj podłączyć to zasilanie, żeby ono tutaj pasowało dokładnie. I teraz tak, no taki zasilacz, to jest zasilacz używany, również można kupić na Allegro. Ja dałem za niego 10 zł. Następnie jeszcze dodatki, które daje producent. Mianowicie tak, tutaj jest ciekawa rzecz, jest to pilot. Tu jest oczywiście jeszcze czujnik podczerwieni. Fajna rzecz, można tym pilotem sterować ustawienia monitora. I druga rzecz jeszcze jest to takie akrylowe jakieś tutaj obudowa na tą elektronikę. I teraz pokażę Wam, jak połączyć te elementy. No tutaj wiele łączenia nie ma. No w każdym razie kabel sygnałowy LVDS. Oczywiście musicie w odpowiednią stronę to podłączyć. Podłączamy tutaj do wejścia LVDS. Czyli tutaj on musi wejść pewnie. I następnie kabel zasilania do matrycy. Tu właśnie przez tą płytkę. I tutaj uważajcie, że tylko w jednym kierunku to działa, że tak powiem. No jest to w tym momencie całe podłączenie, czyli zasilanie, kabel LVDS. No i cóż, w tym etapie to wszystko. Teraz w następnej części wideo pokażę Wam, jak już to wygląda. Taki monitor w akcji. Podłączymy różne komputery i zobaczycie jaki jest tego obraz. I tak wygląda już nasz monitor 17 cali mobilny. Po złożeniu, podłączeniu i oczywiście dobraniu odpowiedniej podstawki, ponieważ monitor musi mieć jakąś podstawkę. Ta rzecz jest oczywiście dowolna. Znajdziecie dziesiątki różnych podstawek do tabletów, do laptopów, które będą tutaj pasowały. Tutaj jest akurat taka dobrej klasy aluminiowa, bardzo lekka, która zapewnia stabilną pozycję tego monitora. Tutaj jeszcze jest widok z tyłu. Widzicie, że ta płytka z elektroniką jest w takiej specjalnej obudowie, którą dostarczył producent. Także wszystko jest to zaizolowane, bezpieczne. Oczywiście sposobów montażu jest bardzo dużo i ja zrobiłem to tak, jak to widać. Natomiast każdy może tutaj wykazać się kreatywnością i zrobić to po swojemu. Natomiast widzicie, iż ten statyw ma możliwość regulacji zarówno kąta nachylenia, wysokości ekranu. Także jest to bardzo dobra rzecz. No i też mamy podłączony aktualnie mikrokomputer Odroid XU4 z systemem Linux. Nie wiem, jak to będzie widoczne, ponieważ jest dzień, także tutaj wiadomo, że ten monitor nie jest ten obraz nie będzie tak dobrze nagrany. Tutaj macie obraz Linuxa, to jest rozdzielczość 1440×900, czyli standardowa rozdzielczość tego panelu. I teraz zobaczycie, jak działa tutaj ten pilot. Wciśniemy sobie menu, no i tu są standardowe takie opcje do ustawiania, czyli jasność, kontrast,
dźwięk. Tutaj ten channel to jest bodajże, jak się już podłącza anteny do jakiejś telewizji analogowej. I jeszcze jest setup, tutaj jest jeszcze wybór tam na przykład języków, reset wszystkich ustawień. Także to wszystko jest dostępne z tego pilota tutaj. I tutaj mamy system Android, również na mikrokomputerze Odroid XU4. Jak widać, rozdzielczość jest tutaj poprawnie wykrywany panel 1440x900, a więc ten panelik może również jak najbardziej działać z Androidem. No także jest to panel, można powiedzieć, że jest uniwersalny. Jak widzicie, na razie dwa systemy tutaj na nim działają. Jeszcze parę słów na temat Odroida. Jak widzicie, jest to bardzo mały komputerek, idealny do zabrania gdzieś w dalszą drogę, zajmuje mało miejsca. Zawsze możemy zainstalować na nim dwa systemy operacyjne, Linux, Android. No i to nam w zupełności wystarczy. Oczywiście może nie do pracy, ale do takich zwykłych zastosowań, przeglądania internetu i tak dalej. No i jeszcze na sam koniec sam Mac OS. Oczywiście jak najbardziej współdziała z tym panelem. Jak widzicie, tu również jest rozdzielczość 1440x900, czyli monitor jest w pełni wykrywalny. Jaki komputer możecie zabrać z takim monitorem LCD mobilnym? Najlepiej jak najmniejszy. W naszej ofercie znajdziecie Maxstorma Lenovo Tiny z serii Tiny. Są to M700, M720. Mamy różne w ofercie. Jest to komputer o wiele mniejszy niż Mac Mini. Jak widzicie tutaj na załączonych obrazkach. Także nie zajmie wiele miejsca, jest idealny do przenoszenia, no i będzie idealnie współpracował z tym mobilnym monitorem. Czyli czas już na końcowe wnioski. Jak zobaczyliście, ten panelik działa zarówno pod MacOSem, Linuxem, Androidem, działa z różnym sprzętem. Tak więc myślę, że warto mieć coś takiego. Oczywiście nie jest to panel przenośny w sensie, że na przykład jedziemy pociągiem, rozkładamy sobie taki panelik, albo jesteśmy gdzieś w knajpie i też rozkładamy na stoliku, bo to jest za dużo zachodu trochę. To jest po prostu dla kogoś, kto jedzie gdzieś dalszą drogę do hotelu, ma ten panelik w plecaku, rozkłada w pokoju, używa go przez kilka dni, składa i wyjeżdża. Jest to bardzo lekkie, bardzo małe, zmieści się w każdym bagażu. Także na tym polega idea tego monitora mobilnego. No i cóż, to wszystko w tym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych odcinków.